Cześć. Dzisiaj w tą jeszcze piękną zimową aurę przyniosło mnie w dość specyficzne miejsce. Dotychczas można było sądzić, że aby zobaczyć piramidy, to trzeba jechać do Afryki. No i przede wszystkim są one położone na pustyni, gdzie mamy mnóstwo śniegu. Otóż okazuje się, że my w Polsce mamy swoje i możemy je oglądać właśnie w takiej oto pięknej aurze. Gdyż we wschodniej części Polski, konkretnie pomiędzy Chełmem a Krasnym Stawem, znajduje się miejscowość Krynica. Tuż obok mamy tak zwaną wieżę ariańską, która ewidentnie jotka w jotkę przypomina piramidy. Zresztą sami zobaczcie. Czym tak naprawdę jest wieża ariańska? Wieża ariańska została zbudowana pod koniec XVII wieku jako miejsce pochówku Pawła Orzechowskiego, który był właścicielem zamku w Krupem. Nomen omen zamek w Krupem leży dosłownie parę kilometrów od tejże wieży i gdy już tutaj dotrzecie, to zdecydowanie polecam, abyście również właśnie odwiedzili ruiny tego zamku. Istotna rzecz to obecnie, mimo iż wieża ariańska znajduje się na wzgórzu, to nie jest widoczna z drogi pomiędzy Chełmem a Krasnym Stawem. Być może w czasach, kiedy była budowana, gdy nie było tutaj jeszcze tak bujnego lasu, było łatwiej ją dostrzec. Natomiast w chwili obecnej musicie skręcić na miejscowość Krynica i dosłownie kilka kilometrów dalej zobaczycie drogowskaz, który wprowadzi Was stricte tutaj właśnie na wieżę ariańską. Latem dotrzeć tutaj jest zdecydowanie prościej i można sobie zrobić fajny spacerek. Dzisiaj jest tutaj dość sporo śniegu, niemniej jednak samochodem terenowym na upartego można się dostać. Tak też właśnie ja zrobiłem. Zatem jestem i zaraz zaglądam do środka. Jak widzicie, podstawą wieży jest kwadrat, ale w górnej części wszystko wschodzi się na kształt ostrosłupa i ewidentnie przypomina to piramidę postawioną na sześcianie. Dlatego też obiekt ten jest nazywany polską piramidą. Wejście, jak widać, jest zamknięte kratą, ale nie ma tu kłudy, więc spokojnie spróbujemy zajrzeć do środka. widać, również jest zaniedbane, zdewastowane. Są
ślady wypalanych jakichś tutaj świec, więc trudno jest wskazać, co tak naprawdę w obecnych czasach się w tym miejscu i kiedy dzieje. W suficie jest dziura, która prowadzi do piramidy, czyli do tej górnej części tego obiektu, ale niestety jest bardzo wysoko i raczej nie uda mi się tam zajrzeć. Więc jak widzicie, być może w tej górnej części znajdował się właśnie grobowiec. Tutaj w dolnej części widać jakiś otwór. Być może kiedyś było tu nieco głębiej i może było gdzieś jakieś podziemne przejście. Natomiast w chwili obecnej jest to wszystko zasypane i nic więcej tutaj specjalnie nie widać. Że Paweł Orzechowski był Arianinem, nie mógł więc zostać pochowany na tradycyjnym katolickim cmentarzu, dlatego właśnie wybudował to miejsce jako miejsce swojego wiecznego spoczynku. Swoją drogą na wzgórzu, pośród drzew, cicho, spokojnie. Obecnie myślę, że tak samo tajemnicze miejsce jak w ówczesnych czasach. Jeżeli już będziecie gdzieś w okolicy i nie będziecie wiedzieli, co ze sobą zrobić, a macie ochotę obejrzeć dość dziwne, tajemnicze i jedyne w swoim rodzaju miejsce, to zapraszam Was tutaj właśnie do Krynicy, do wieży ariańskiej. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba i pojedźcie dalej do zamku w Krupem. A droga dojazdowa, a w zasadzie odjazdowa, wygląda właśnie tak. Jak widzicie, idealnie to może nie jest, ale generalnie jakoś da się jechać.